Jak ja by chciał, żeby u nas na Śląsku były takie fest dobre maszkety, a nie ino ten węgiel. Doszły mnie słuchy, że Kierysikej tu miał życzenie? Januszu, w nagrodę za twa dobra robota na grubie wynagrodzę ci to piękną czekoladą. Menda na wol omnadryn. Ja ci fys pięknie dziękuję, ale jak cię zwą? Wróżka Wałguszka. Kolejne łakocie od KFD dla łasuchów. Biała czekolada bez dodatku cukru z dodatkiem izolatu i koncentratu białka. Siema wszystkim, dzisiaj odcinek drugi pod tytułem wariacje wyciskania sztangi leżąc. Z tym oto gościem. Paleciak. Mały. Pierwsze ćwiczenie floor press. Na czym one polega? Leżymy sobie na podłodze, tak jak Marcin Kot Paleciak. Pozycja wyjściowa, tak jak w wyciskaniu leżąc, tylko mocka nie zrobimy. Znaczy w sensie, same naturalne krzywizny są, tak. Natomiast, czyli nie leży płasko totalnie. Leży spięty, łopatki ściągnięte, sztanga złamana przy opuszczaniu i opuszcza sztangę. No i ze względu na to, że mamy ramiona, które opadają na ziemię, blokują, w tym momencie jest pauza, rozluźnienie i dynamiczne wyciśnięcie w górę. W dół nie idzie w tym przypadku. Jaki cel jest tego ćwiczenia? Po pierwsze, wzmocnienie górnej części w wyciskaniu sztangi leżąc. Po drugie, też i dołu, ponieważ pozbywamy się tak zwanej energii sprężystości. Dokładnie chodzi o mechanizm cykl rozciągnięcie skurcz. Tego się pozbywamy. To nam ułatwia wyciskanie, ponieważ z każdym centymetrem, który opuszczamy do klatki piersiowej, zbiera się energia sprężystości, która się rozprasza w postaci właściwie większej siły podczas fazy koncentrycznej. Więc omijamy to i bawimy się głównie wzmacnianiem w tej siły koncentrycznej. No i też dla osób, które mają problemy z barkami i samym wyciskanie leżąc jest dla nich bolesne, niebezpieczne, więc skrócenie ruchu spowoduje to, że będą mogli w miarę komfortowo wyciskać. Na dole wprowadzamy pauzę i rozluźnienie, dlatego że, tak jak mówiłem o tym cyklu rozciągnięcie skurcz, to ta energia się rozprasza, ta energia sprężystości się rozprasza i dzięki temu mamy podobne warunki, jakbyśmy wyciskali właściwie w pełnym zakresie ruchu. Więc jest też formą nauki samego wyciskania z dołu. Dziwnie to wygląda, ale tak jest. Kolejne ćwiczenie to jest pin press. W pin pressie startujemy właściwie z martwego punktu, więc pozbywamy się fazy ekscentrycznej. Jeżeli pozbędziemy się fazy ekscentrycznej, musimy pracować w fazie koncentrycznej, która bez fazy ekscentrycznej jest trudniejsza. Tak wychodzi w badaniach. Więc możemy po pierwsze wzmocnić tą siłę koncentryczną, po drugie wzmacniać nasze wyciskanie w najsłabszych punktach, czyli tak zwanego sticking region. Więc ustawiamy sobie wysokość w pin pressie taką, aby w tym punkcie jesteś najsłabszy. No i oczywiście prócz tego dla osób, które mają też problemy z barkami, ponieważ skracamy sobie ruch i też jest bardzo podobne do wyciskania z deski. Możemy kontrolowanie opuszczać lub możemy dosłownie opuścić właściwie bez napięcia, czekać aż się całe mięśnie rozluźnią, czyli stracimy tą energię sprężystości, czyli tak zwane cykl rozciągnięcie skurcz. No i wyciskamy właściwie samą siłą mięśni, a nie poprzez tam mechaniczne czy nerwowe ułatwienia, o tak powiem. Musimy też dla utrudnienia dodać gumy z boku, które wykładniczo podnoszą nasze obciążenie z każdym centymetrem w górę lub łańcuchy, które liniowo podnoszą nasze obciążenie. Dzięki czemu możemy bardziej pracować jeszcze nad eksplozywnością, ponieważ gumy i łańcuchy wymuszają u nas pracę szybszą z dołu. Czyli czym większe przyspieszenie, tym teoretycznie możemy więcej podnieść. Spoto press, bardzo fajne ćwiczenie, aby wzmocnić Twoje słabe odcinki w wyciskaniu sztangi leżąc. Marcin Kot, zwany Paleciak, moja siostra, ma problemy z wyciskaniem, szczególnie w odcinku 2-3 cm nad klatką piersiową. Wtedy idealne ćwiczenie do tego to jest spoto press, czy tam też może być pin press, ale spoto press jest bliższe tego, czego on chce naprawiać. Czyli po pierwsze wzmacnia Twoje słabe ogniwo w danym odcinku, czyli tak zwany Twój sticking region. Po drugie może poprawić trajektorię ruchu. Po trzecie nie wykorzystuje w pełni energii sprężystości, bo każda pauza i każdy niepełny zakres ruchu powoduje to, że ona się nie ładuje albo się rozprasza w czasie.
Nie musi wykonywać tylko jednej pauzy, mogą być nawet 2 pauzy, w których pracuje lub może mieć 2 treningi, w których ma pauzę na dole, a pauzę ma też w drugim treningu, w połowie na przykład. Kolejne nietypowe ćwiczenie to jest wyciskanie grubą sztangą, czyli tak zwany fat bar press, bench press. Taką sztangą, oto panowie. Jakie są plusy tego? Po pierwsze, jak widzimy tam nadgarstku, mniejsze kompensacje będą nadgarstka, czyli mniejsze to jest zgięcie nadgarstka. Dla osób, które chcą poprawić stabilność ramienia i łokcia, też będzie poprawiać. Czyli dla osób, które mają problemy i z łokciem, w sensie kontuzji, jakiejś bóli i w ramieniu. No i trzecia sprawa, jeszcze bardziej aktywuje triceps i klatkę piersiową. Teraz wyciskanie handlami, na przykład floor press też możemy wykonywać handlami, ale też wyciskanie leżąc. Dlaczego? Jakie są plusy? Po pierwsze jest zwiększony zakres ruchu, po drugie ćwiczenie unilateralne, czyli możemy skupić się na jednej bądź drugiej stronie, więc mamy bodziec w postaci zwiększonego zakresu, czyli zwiększonego ROM, no i po drugie bezpieczeństwo, naprawa, czyli naprawa symetrii naszego wyciskania. No i po trzecie możemy dostosować te wyciskanie handlami do swojej budowy. Co jest ważne, aby łokcie prowadzić troszeczkę do przodu, nie tak jak w kulturystyce. Flaruje się bardzo mocno, bezpieczniejsza wersja jest zdecydowanie, gdy te łokcie uciekną troszeczkę tak pod kątem plus minus 45 stopni. Ze względu na to, że mamy handle i musimy je stabilizować, zakładamy mniejszy ciężar niż w wyciskaniu leżąc, stąd sam bodziec do wzrostu jest mniejszy, natomiast przez to, że mamy tą stabilizację i dłuższy zakres ruchu, bodziec jest też większy, więc mamy plusy i minusy, szczególnie dbamy o swoją elastyczność mięśni, no i też aktywujemy zębate, które też są odpowiedzialne za naszą stabilizację. No i co? No i zwykłe pompki, które są bezpieczniejsze niż wyciskanie leżąc, mocno aktywują się zębate, które stabilizują nasze wyciskanie. Jeżeli nie potrafisz wyciskać, możesz robić pompki z obciążeniem czy bez obciążenia. Teraz zwykłe pompki. Pompki są ćwiczeniem dla osób, które mają problemy z wyciskaniem leżąc. Pompki mogą przygotować Ciebie do wyciskania, więc jest formą regresji. Mało tego, aktywuje nasze stabilizatory, one pracują w wyciskaniu leżąc, mają wakacje, ale musisz je napinać. Tutaj możesz je dodatkowo aktywować, czyli na przykład przez protrakcję, celową protrakcję, możesz aktywować swoje zębate, które są z jednym najbardziej zaniedbanych mięśni w wyciskaniu leżąc, ich sama kondycja może spowodować jakąś kontuzję czy jakieś tam problemy, bóle w wyciskaniu leżąc. Jeśli chodzi o dobór powtórzeń, serii, tempa, przerw, czyli dobór parametrów treningowych, to dobieramy do swoich celów w danym bloku, czy tam nawet sprzężonej wersji programowania, więc tutaj nie ma złotego środka, trzeba dobrać odpowiednio. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji kanału KFD, Seba Kot i Marcin Kot Paleciak, tak? Marcin Kot. Marcin Kot, YouTube. Seba Kot, Marcin Kot, KFD. To jest drugi odcinek tej serii, jeszcze zostanie trzeci odcinek dotyczący martwego ciągu. Nie ma łapy! KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz KFD. Wjeżdża na teren, jest masa, jest klasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz KFD. Wjeżdża na teren, jest masa, jest klasa.